Witam w drugim epizodzie naszej madagaskarskiej podróży. Dzisiaj opuszczamy plażę Ambodrona, czyli miejsce, gdzie tak naprawdę rozpoczęła i zakończyła się nasza wędkarska przygoda, i ruszamy do Ambato-Zawawy, czyli małej wioski położonej na południowo-wschodnim wybrzeżu Nosy Be. Odległość w linii prostej to niewiele, bo raptem około 14 km. Dystans przebyliśmy w krótkim czasie, bo w ciągu mniej więcej 40-45 minut, ale to tylko dlatego, że zupełnie niedawno przebudowano drogę w kierunku lotniska i pokryto ją asfaltem. Jeszcze jakieś 2 lata temu taka podróż zajęłaby nam o wiele dłużej. Zakwaterowaliśmy się w kampusie Wings of Change, o którym warto tak naprawdę tutaj wspomnieć. Stowarzyszenie Wings of Change to organizacja, która pomaga swoim studentom zdobyć doświadczenie zawodowe w branży hotelarskiej, turystycznej i językowej. Jej zadaniem jest, tu cytat, stworzenie możliwości pracy dla bezrobotnej młodzieży, która nie ma dostępu do edukacji, a także podniesienie na duchu rodzin i społeczności poprzez przełamanie błędnego koła ubóstwa. Koniec cytatu. Jednym słowem, cały kampus był prowadzony, oprócz oczywiście 1 czy 2 osób nadzorujących, przez młodych ludzi, studentów, którzy dostali szansę nauczenia się nowego zawodu oraz języków obcych. I muszę powiedzieć, że naprawdę się starali i stawali na wysokości zadania, ponieważ obsługa była bardzo miła i uczynna, pokoje, a w zasadzie domki, zastaliśmy czyste i bardzo ładnie wystrojone. No i oczywiście samo położenie hotelu było wprost rewelacyjne, dlatego że był położony na wzgórzu, z widokiem na wioskę, na las i morze. O proszę, i oto jest w końcu okazja przedstawić część naszej 3-osobowej ekipy. W centralnym planie objawił się nam Kuba, nasz nieustraszony pirat. Kuba się bardzo cieszy, bo ma piękne pokoje, pięknie wystrojone, bardzo mile zostaliśmy przyjęci. Nagram pokoik. Ale ekipa, co? Fajna. Młodzi ludzie, wiesz, się uczą to. Jak powiedzieć. Hey, buddy. Yeah, go. Pomimo, że każdy z naszej trójki mieszkał w osobnym domku, to tak naprawdę nigdy nie przebywaliśmy tam sami. W pobliżu zawsze były jakieś jaszczurki, gekony oraz ogromne i tłuste cykady z rodziny Yanga. Ich głośne brzęczenie będzie jeszcze wiele razy słychać podczas tej relacji. I tutaj taka mała kulinarna ciekawostka. Cykady te są bardzo chętnie spożywane przez uboższą ludność wysp i traktowane jako takie dodatkowe źródło białka. Na pniach drzew można znaleźć puste egzoszkielety pozostałe po wykluciu się nowych osobników. Wow. Trochę jest dużo, no. A jak ty pójdziesz tu? No jak zajebiście. Dobra. Niech sobie idzie. Wróćmy na chwilę do miejscowości, w której się zatrzymaliśmy. Nazwa wioski wzięła się od pobliskiej skały, która pod wpływem erozji przybrała kształt kobiety i pochodzi od połączenia 2 słów. Wato – skała i zawawy – kobieta. Czyli tak w wolnym tłumaczeniu oznacza to kobietę skałę lub też kamienną kobietę. To właśnie dzięki tej nietypowej skalnej formacji dawno temu ukształtowała się wiara, że zarówno wioska, jak i jej mieszkańcy są chronieni przez kobietę z kamienia. Na małym placu w centrum możemy znaleźć jej postumę. Mieszkańcy regionu są głównie pochodzenia Sakalawa i jest to mieszanka różnych grup etnicznych, które dawno temu tworzyły małe imperium w zachodniej części Madagaskaru. Teraz zajmują się rybołówstwem i rolnictwem. Uprawiają głównie kawę, wanilię i bardzo ważną dla nich z punktu widzenia ekonomicznego roślinę ilang-ilang. Ta ostatnia jest używana do produkcji olejków z przeznaczeniem dla przemysłu kosmetycznego i perfumeryjnego.
Jedną z ikon Madagaskaru, niemalże równą lemurom, są garbate krowy Zebu. Są one integralną częścią krajobrazu wyspy oraz oznaką statusu rodziny, czyli po prostu im więcej Zebu w zagrodzie, tym oczywiście bogatsza jest rodzina. W niektórych grupach etnicznych chłopiec staje się mężczyzną dopiero wtedy, gdy ukradnie swoje pierwsze Zebu z czyjejś zagrody. Naszej uwadze nie uszły również wszechobecne drzewa mango Brawo! oraz ogromne owoce drzewa jackfruit. Owoce te mają łagodny smak i taką trochę mięsną konsystencję, z tego też powodu nazywane są czasami mięsnym warzywem. Aha! W tle słychać muzykę z lokalnej katolickiej szkółki mieszczącej się w małej szopce w pobliżu głównej drogi. Bardzo często ją mijaliśmy. Merci. You're welcome. Hello. Hey, doggy. Hey, doggy. Hello. Malatara. W międzyczasie nauczyłem się kilku podstawowych słów w języku Malagasy, takich jak nonaona, czyli cześć, dzień dobry, misocza, dziękuję, czy welluma, do widzenia. Niby niewiele, ale często wystarczało, żeby wywołać uśmiech u miejscowych, którzy z natury wydawali się być tacy troszkę nieśmiali. Jakby się tylko fotki to pokazał, to jak z katalogu, jak to zajmie, czy co tam białe. Od strony wody do wioski przylega szeroki pas namorzyn, który podczas przypływów wygląda zupełnie jak zatopiony las. Kiedy woda odpłynie, odsłania się płaski, choć czasami trochę grząski teren. Ci, którzy nie obawiali się komarów, malarii czy ugrząźnięcia w błocie, czasami pozwalali sobie na śmiałe wycieczki. Z przodu, przede mną, dziarsko maszeruje kolejny uczestnik wyprawy, Rado. Rado jest zapalonym fotografem i jeszcze większym entuzjastą wędkarstwa, jak my wszyscy zresztą. Tyle takich mini krabów chodzi. Klepy tu, zobacz. Zaraz na początku pierwszego spaceru naszą uwagę zwróciły tysiące maleńkich krabów zwanych fiddler crabs, czyli krabami z skrzypkami. Samce tych skorupiaków charakteryzują się tym, że jedne z ich szczypiec są przeogromne i wydają się zupełnie nie pasować do reszty ich ciała. Do złudzenia wyglądają właśnie tak, jakby cały czas nosiły ze sobą skrzypce. Są to małe, ale bardzo waleczne i terytorialne stworzenia, które najczęściej spotkać można właśnie w lasach namorzynowych. Idziemy do góry zobaczyć trochę? Zobaczymy chociaż gdzie jesteśmy, wiesz? Miałem o tym nie wspominać, bo to trochę wstyd, ale raz w czasie takiego godzinnego spaceru udało nam się zgubić. Na szczęście po krótkim błądzeniu w krzakach usłyszeliśmy dźwięki muzyki, która doprowadziła nas na drugi koniec wioski. Okazało się, że była to jakaś wesoła impreza w lokalnej świetlicy. Muszę zresztą otwarcie przyznać, że mieszkańcy, choć biedni, to potrafią się bawić i cieszyć, a muzykę podczas naszego pobytu tam było słychać w naprawdę wielu miejscach. To jest to, co my słyszymy w domu. Jeszcze kilkanaście minut lawirowania pomiędzy wiejskimi chałupkami, no i odnaleźliśmy drogę do domu. Teraz już na świecie. Czego? No idziemy tam. Tam jest morze, a my idziemy tam. No może nie. Misa ucza. Thank you. Thank you.
Aluma. No, English. English. Okej, to by było na tyle na dzisiaj, a jak się uda, to w następnej części opowiem o wędkowaniu z pirogi i spotkaniu z lemurami oraz wężem boa. Nie mam. Tu skocz. Tu możesz skoczyć.